Czas na recenzję największego oczyszczacza powietrza, z jakim miałem do czynienia, czyli Samsung dla 90 m2. Większego nie ma. Zapraszam. Samsungowi udało się zrobić największy oczyszczacz, z jakim miałem do czynienia. Myślałem, że Viomi Air Purifier był duży, Wokolik był duży, ale on jest prawie 2 razy większy od tych oczyszczaczy. Viomi Air Purifier Pro, ogromny oczyszczacz wielkości dużego Xiaomi, ma 63 cm. On ma ponad metr. Ale też on jest dla pomieszczeń 90 m2. Więc na zdjęciach promujących ten oczyszczacz możemy go zobaczyć na przykład przy łóżku w sypialni. Nie wiem, kto ma sypialnię 90 m2. Chciałbym mieć sypialnię 90 m2. Chciałbym mieć mieszkanie 90 m2. No ale on tutaj jest tak pięknie przedstawiany. Są też zdjęcia pokazujące go, jak na ścianie z informacją zajmuje mało miejsca. Czy ktoś go widział? On jest ogromny. Ale przy tym, że jest ogromny, jest też prześliczny, bo moim zdaniem jest to najładniejszy oczyszczacz powietrza, z jakim miałem do czynienia. Wszystkie plastiki, całe wykończenie tego oczyszczacza jest wysokiej klasy. Jest wysokiej klasy, to możecie zobaczyć, zresztą cały ten przód, którym wpada powietrze i te nieregularnie rozmieszczone trójkąty, to wszystko bardzo fajnie wygląda. Na samej górze możecie zobaczyć wyświetlacz, dotykowy wyświetlacz, który niebieskim ekranem nam pokazuje to, co widzimy. Tam mamy właśnie power, mamy możliwość zmiany trybu, mamy możliwość ustawienia timera. No i tam zobaczymy aktualny poziom zanieczyszczenia oraz aktualny poziom gazów. Bo to, co jest w tym oczyszczaczu powietrza ważne, co jeszcze nie miałem z tym do czynienia, to on ma oprócz czujnika zanieczyszczenia powietrza, ma również czujnik gazów oraz czujnik nieprzyjemnych zapachów, czyli jak obok niego przejdziecie i, że tak powiem, coś z siebie wydalicie, to on to wychwyci i powie no. Stwierdzono stężenie metanu zwiększone. No i was tam, że tak powiem, odświeży. No ale jeżeli chodzi o jego wygląd, to jest naprawdę śliczny oczyszczacz. Poza tym, że jest tak wielki, że jest mi ciężko w ogóle zrobić tą recenzję dla was. Tutaj możecie zobaczyć, jest laser PM sensor i gas sensor, czyli to są te czujniki, o których wam wspominałem. To teraz przejdę do filtrów. Jeśli chodzi o gazy, to oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o takie gazy, jakie mieścicie. On jest w stanie na przykład wykryć formaldehydy. W moim przypadku, gdy spryskałem choinkę specjalnym preparatem, dzięki któremu miała pięknie pachnieć, no to w tym momencie ikonka gaz zaświeciła się na czerwono i on o wiele mocniej zaczął działać, bo wychwycił jakieś gazy, które według niego są niepożądane. Teraz jeżeli chodzi o filtry, jak ja mu ściągnę ten przód, który jest potężny, jak cały ten oczyszczacz powietrza, to możecie zobaczyć, że mamy 2 filtry. Wszystkiego jest tutaj po 2. Czyli mamy 2 wstępne, 2 HEPA oraz 2 dezodorujące. Czyli te, dzięki którym jest w stanie pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. No, dajmy na to, nie wiem, jak coś piścicie i coś sobie przypalicie, no to on jest w stanie sobie z tym poradzić. Ja już montuję z powrotem. Jeżeli chodzi o tryb działania, to tak, tędy wpada powietrze, a wychodzi 3 stronami. Tutaj mamy Freeway Air System, Airflow System, dokładnie rzecz ujmując, z jednej strony oraz z drugiej strony, dzięki czemu powietrze wpada jedną stroną, wypada 3 innymi. Powiem szczerze, że w większości oczyszczaczy chyba jest tak, że ono wypada na kilka stron. Przeważnie no, on stoi z tyłu, nic nie mamy, mamy tylko plastik, no bo on stoi przytulony do ściany, no ale fajnie, że oni to jeszcze bardziej jakby ten przepływ powietrza wprowadzili. Ściągnąłem go już na dół, żebyście mogli zobaczyć też ten wyświetlacz, o którym wspominałem. Tutaj z tej strony mamy jakość powietrza, mamy PM10 i PM2,5, które pokazuje. Tutaj jest konkretna wartość, gaz. Akurat jest aktualnie na niebiesko, jak jest na czerwono, to jest źle. No i mamy power, poziom szybkości wiatraka. On ma głośność od 20 do 50 dB, więc jak jest na cichym, no to w tym momencie słychać taki lekki szum, ale jak na tak ogromne urządzenie, to jest naprawdę cichy. Ale gdy odpalimy jego wysoki poziom, to poza tym, że jest bardzo głośny, to jeszcze mnie podwiewa wszędzie zimnym powietrzem.
Ma również możliwość sleep mode, timer, podświetlenie, tutaj takie ładne, tu się świeci, no i zmieniamy sobie PM10, PM2,5, PM1,0. Jeżeli chodzi o wartości, które nas interesują. O, gaz już się zrobił zielony, więc ten wyświetlacz jest bardzo fajny. Ten kolor niebieski fajnie współgra. Jest tutaj napis Bixby. Tego nie odkryłem, bo ja jestem człowiekiem od Apple'a. Jak ja widzę Bixby, to mam takie o matulko. Aczkolwiek jest to wszystko SmartThings, zaraz Wam pokażę. No i dzięki temu możemy nim również sterować poprzez Google, no bo SmartThings współpracuje z Googlem. Jestem już w SmartThings i możecie zobaczyć, jak wygląda oczyszczacz w samej aplikacji. Gdy sobie w niego wejdę, chwilę trwa łączenie i jesteśmy. Mamy tryb działania. Mogę z powrotem ustawić mu automatyczny. Ma informację, że jest w pomieszczeniu. No i mamy te wartości PM10, PM2,5 oraz gazu. Mogę sobie ustawić harmonogram, żeby go włączyć, wyłączyć w konkretnych godzinach. A także mogę w ustawieniach określić, żeby było oświetlenie. To tutaj. No i mam również informację o wykorzystaniu filtra. Więc wszystkie takie podstawowe rzeczy mamy. Jeżeli chcemy coś więcej sobie z nim porobić, no to już musimy tworzyć sceny, automatyzację, ale jest to dosyć jasne i klarowne, jeżeli chodzi o oczyszczacz. Jak się możecie domyślić, ten oczyszczacz tani nie jest. On kosztuje 2300 zł. Więc macie ile? 4 oczyszczacze Xiaomi w tej cenie na przykład, albo 2 wokolinki. No ale tutaj mamy jedno urządzenie do naprawdę dużych powierzchni, bo trzeba sobie odpowiedzieć, dla kogo jest ten oczyszczacz powietrza. On nie jest dla mnie. On prawdopodobnie nie jest dla większości osób, które oglądają ten film. Bo to jest oczyszczacz, który pasuje do pomieszczeń 90 m². Więc on może być na przykład bardzo ładnym oczyszczaczem w restauracji. On może być bardzo ładnym oczyszczaczem w lobby hotelowym. Albo w salonie bardzo dużego domu, takiego, który ma 90 m² salon. Ewentualnie może być w sypialni gwiazdy hollywoodzkiej, bo nie wyobrażam sobie, kto inny ma prawie 100-metrową sypialnię. Ale pewnie ktoś jest, może wojewódzki ma. Niemniej jednak dla takich osób jest ten oczyszczacz, który jest naprawdę śliczny, działa super genialnie. A jeżeli chodzi o te jego wszystkie systemy, podoba mi się jego czułość, bo porównywałem go właśnie z Wokolinkiem, porównywałem go z Merosem. Jest on bardziej czuły. Wartości, które on pokazywał w trakcie testów, były trochę wyższe i moim zdaniem bardziej zbliżone do tego, co faktycznie się działo. I fajnie, że on też wykrywa różnego rodzaju gazy. Moim zdaniem to jest plus tego rozwiązania. Był bardziej czuły, bardziej chciał coś przemielić, a mimo tych swoich ogromnych rozmiarów to nie jest wcale głośny. Więc jeżeli szukacie dużego, ładnego oczyszczacza, no to ten oczyszczacz powietrza Samsung AX7000 dla 90-metrowych pomieszczeń będzie dobre. Jeżeli szukacie mieszkań, jeżeli macie na przykład mieszkanie 70 m², to nie jest w ogóle oczyszczacz dla Was. Jeżeli macie mieszkanie 50 m² nadal, to nie jest oczyszczacz dla Was. Mam nadzieję, że ten film, ta recenzja Wam się podobała. Subskrybujcie nasze filmy, lajkujcie, no i do zobaczenia.